Cześć, witajcie. Co my tu mamy? Anorotel model RA985BX, zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny. Nie tak dawno sobie opisywaliśmy już ten egzemplarz, ten model. Ten model również trafił do mnie na przegląd, na czyszczenie i pewne regulacje. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. Mam tutaj krótki liścik od właściciela. Pomijmy sobie pewne rzeczy, które sobie wyjaśniliśmy już wcześniej z właścicielem, ale generalnie również chodzi o to, że właściciel zauważył, że się wzmacniacz nagrzewa. Według niego zbyt mocno. I ja mogę potwierdzić, że faktycznie chyba prawa końcóweczka po jakimś czasie jest cieplejsza od lewej, czyli wskazywałoby to, że jednak trzeba będzie również, co zawsze zresztą czynię, ustawić prądy spoczynkowe. Kolejna rzecz to potencjometr balansu czasami powoduje przerwy w jednym z kanałów i delikatne uderzenie eliminuje usterkę, więc pewnie wymaga konserwacji. Być może konserwacja, być może jakieś zimne luty. Sprawdźmy sobie w takim razie na sygnale testowym. Słyszymy? No faktycznie, lewy kanał zanika. Faktycznie bardzo nieprzyjemny efekt. Także tu mamy faktycznie jedną rzecz. Kolejna rzecz to przełącznik tone. Właściciel również wskazuje, że przełącznik tone coś nie działa albo przerywa. Zobaczmy. No faktycznie słychać nieprzyjemny trzask. Sprawdźmy sobie jeszcze regulację barwy, jest ok. A może bym włączył. Tu jest ok. Dobra. I jeszcze najważniejsze spostrzeżenie, które przesłał mi właściciel. Zauważył, że pod gniazdem podpięte głośniki pod wyjście A grają, jakby to nazwać w skrócie, no gorzej po prostu niż pod gniazdem B, które było nieużywane, a A było używane, więc to również wskazuje na zużycie się przekaźników wyjściowych. I tutaj również było, że dźwięk był płaski, bez niskich tonów na wyjściu A, a na wyjściu B odzyskiwał dynamikę. Także mamy wzmacniacz do rozkręcenia, do wyczyszczenia, przede wszystkim tone, balans. No, oczywiście wyczyścimy sobie wszystkie potencjometry, przełącznik głośników. To nie jest aż tak istotne tutaj jego czyszczenie, ponieważ i tak wyjścia są załączane poprzez przekaźniki, więc sobie wyczyścimy przekaźniki. Może przy okazji również przełącznik, zrobimy również przełącznik wyjść głośnikowych. Dobra, a teraz zróbmy sobie jeszcze taką rzecz. Ja podłączę sobie może sztuczne obciążenie. Zobaczymy, jakie mamy wyniki na wejściu, jak ze zniekształceniami, co z tym wyjściem się dzieje, czy któryś kanał gra gorzej, czy któryś lepiej, jakie są zniekształcenia. I podpięte mam sztuczne obciążenie. Zobaczmy sobie, jak wyglądają. A, nie ma ostrości. Jak wygląda oscylogram obu kanałów. Kanały w miarę równo. Tutaj troszeczkę lewy przebija. Nie jest duża różnica, ale w miarę równo. Więc tu jest ok. A zobaczmy sobie teraz zniekształcenia. I oto mamy pomiar zniekształceń. Tu mamy około 1 W mocy wyjściowej. Lewy kanał troszeczkę wyższe zniekształcenia. Podkręćmy moc. I zobaczcie, jak nam prawy kanał dostał jakichś dziwnych zniekształceń. Te zniekształcenia są według mnie spowodowane zanieczyszczonymi stykami. Jeszcze zobaczmy sobie, wyłączmy tone off. No faktycznie prawy kanał ma wyższe zniekształcenia. Wyłączmy jeszcze wyjścia głośnikowe. Załączmy wyjście głośnikowe.
No prawy kanał ewidentnie mocniej rosną zniekształcenia. Zobaczcie, przez to SNR jest dużo niższe. Wcześniej jak sprawdzałem wzmacniacz, to miałem odczyt, że jednak lewy kanał miał gorsze zniekształcenia. Czyli po prostu wszystko zależy od tego, jak załączą się przekaźniki. Zobaczcie teraz. Teraz zniekształcenia w miarę równo. Załączyłem wzmacniacz, ale już prawy rośnie bardziej przy odkręcaniu mocy. Zobaczymy, co się będzie działo po wyczyszczeniu wszystkich przełączników. I mamy środek wzmacniacza, gdzieniegdzie jak widać kołtunki kurzu, także sobie to wypędzlkujemy, odkurzymy. Przede wszystkim trzeba będzie się dobrać do przekaźników, wyczyścić je, ustawić prądy spoczynkowe, no i tutaj do potencjometru balansu. Jest to potencjometr nitowany, także żeby go otworzyć, trzeba roznitować. Tam mamy potencjometry pod spodem regulacji barwy. Ten przełącznik, który widzicie, to przełącznik tonów, także on obowiązkowo do czyszczenia. Jeszcze sobie odkręcę podłogę i zobaczę, co tam jeszcze z przodu, nie z przodu, tylko pod podłogą słychać, czy nie było jakichś lutów. I podłoga zdjęta. Jak widzicie, już było przelutowywana. Tutaj płyta praktycznie cała nosi ślady spalonej kalfonii. Tutaj przede wszystkim przełącznik tonów, przelutowywany przełącznik wyjść głośnikowych również. Co tu mamy jeszcze? No tutaj również widoczne są przelutowywania kondensatory, czyli cały zasilacz z mostkami również przelutowany. Tutaj coś się też działo, jakiś jest lut. Zobaczymy sobie, od czego to i dlaczego tutaj ktoś przelutowywał. Tu akurat wszystkie złącza krawędziowe i ich piny są przelutowywane. Tam widziałem również gdzieś na RCA przelutowywane luty, także to dobrze. Dobrze, my tylko to oczyścimy, posprzątamy. A przełącznik tonów, jak i potencjometry i tak muszę wylutować, więc to i tak będzie oczyszczone i tak. I przełącznik tone już wymontowany, jego stan, jak widzicie. Chyba nie ma co opisywać. Czyścimy. I po czyszczeniu, styki też po oczyszczeniu, nakładamy smar i składamy. I zobaczmy sobie, otworzyłem przekaźnik, sprawdźmy sobie stan styków. To mamy 0, miernik wskazuje nam 0. Zamknijmy sobie w tym momencie. Ja sobie pomogę jakimś popychaczem. Zamknijmy sobie obwód. I to jest rezystancja styku. Jak widzicie, skacze. 2-3 ohmy. Wszystko powyżej 1 ohma. Mocny docisk i skacze. Także jak ważne jest czyszczenie również przekaźników, to już nieraz pokazywałem. Sprawdzimy sobie zaraz po czyszczeniu. I rezystancja styku po czyszczeniu. Nasze przewody 0. I ja zamykam ręcznie przekaźnik i mierzymy sobie. Jak widzicie, dochodzi nam spokojnie do 0 i tak ma być. Przy okazji czyszczenia potencjometrów regulacji barwy testuję nowy smar do styków. Delikatnie pokryjemy styki, czyli warstwę węglową, jak i same ślizgacze. Tym smarem zobaczymy, czy będą lepsze efekty, czy lepiej będzie konserwował, także testuję. Oczywiście nie zostawiam tego tak, tylko patyczkiem świeżym, czystym rozprowadzę smar, jego nadmiar po ścieżkach, jak i po wszystkich stykach i ślizgaczach. Dwie szkoły, jedni smarują, drudzy nie. Zobaczymy. Smar dedykowany, więc na pewno nie zaszkodzi. I widok przed czyszczeniem płyty. Tutaj również ktoś przylutowywał to, co mówiłem wcześniej. I teraz czas na czyszczenie. I płyta już po umyciu. Tutaj mamy selektor, przełącznik tonów. Jak widać, mało się różni. Jeśli jest posprzątane, to
Naprawdę nie widać, że coś było tutaj lutowane. Poprawiłem również to, co ktoś zostawił po sobie. No niech ta płyta już wygląda. Tutaj delikatnie jeszcze biały osad wyskoczył. To trzeba będzie poprawić. Końcówki mocy również. Przeczyszczone w stopnikach. Także można składać. I próbujemy uruchomić wzmacniacz. Ustawimy prądy spoczynkowe. Sprawdźmy wyrywkowo niektóre kondensatory. Oczywiście Blackgate Rubicon w Rotelu. 10 mikro, 50 V. Parametry idealne. Tak, w poprzednim egzemplarzu tutaj również Blackgate'y. Nie ma co szukać. One są bardzo dobrej jakości, także zostają, nic nie wymieniamy, nic nie zmieniamy. Wzmacniacz, jak widzicie, wyczyszczona płyta, odkurzony, już złożony, odpalony. Sprawdzamy, a właściwie ustawiamy prądy spoczynkowe. To co mówiłem, prawa końcówka nagrzewała się bardziej od lewej. Dlaczego? No mamy prawie dwukrotnie większy prąd spoczynkowy, on teraz sobie spada, więc zaczekamy. Ale wydaje mi się, że będzie on za wysoki. Powinien spadek napięcia na punktach pomiarowych powinien mieć 8 mV według serwisówki. W lewym mamy 9,6, w prawym, no jak widzicie, było nawet 14, początkowo 16, czyli dwukrotnie wyższy prąd spoczynkowy. I faktycznie ta prawa końcóweczka jest cieplejsza, lewa chłodniejsza, czyli miało prawo się to grzać. O czym wspominał właściciel, że wzmacniacz po pół godziny się nagrzewa. Ja zjeżdżam z prądem spoczynkowym, ustawiam według serwisówki i przetestujemy sobie wzmacniacz już po czyszczeniu. Prądy spoczynkowe w obu kanałach mamy ustawione. Wzmacniacz na biegu jałowym, można powiedzieć, sobie pochodził. Troszeczkę ciutkę mniej, nic nie szkodzi. W tym momencie radiatory są ciepłe, letnie, o jednakowej temperaturze. Jedna uwaga dla właściciela. No ten wzmacniacz będzie się troszeczkę grzał. Mamy po dwie pary tranzystorów końcowych. Praktycznie zajmują one całą długość radiatora. Na tą moc, którą ma wzmacniacz, one są skromnych rozmiarów raczej. I on będzie się troszeczkę grzał. Na pewno w tym momencie powinno być to grzanie w mniejszym stopniu. No niestety prądy spoczynkowe wymagały korekcji, szczególnie ten prawy. Tu widać było, że był uregulowany. I tyle. Wyregulowaliśmy sobie. Czas teraz na testy. I sprawdzimy sobie wszystkie pomiary oraz stan wszystkich elementów stykowych. Jeszcze raz rzut oka na płytę. Odkurzona. Wyczyszczone. Tu były kotki. Kotków już nie ma. Także jest ok. I mamy wzmacniacz już złożony. Wstępnie go przetestowałem. Standardowo zróbmy sobie serię może najpierw pomiarów, a potem sprawdzimy sobie na sygnale sinusoidalnym 1 kHz w jakim stanie są przełączniki. Tak patrzę, zawiesiłem się. Tutaj tak pada światło. Zobaczcie. Ten panel jest szczotkowany. Tak dziwnie pada światło, że widać jakby była rysa. Także sprawdźmy sobie pomiary. Rzut na... Może najpierw sprawdźmy sobie na oscyloskopie. OK. Sprawdźmy sobie na oscyloskopie, jak przedstawiają się... Kurczę, ostrość. Jak wygląda wzmocnienie w obu kanałach. Jak widzicie, już mamy około 15 W mocy. Dalej może nie będę jechał, bo już mi się przesterowuje wejście karty dźwiękowej. Kanały w miarę równo do tej najbardziej użytkowej pozycji. Także w miarę równo udało się je ustawić i skalibrować. Kanał lewy, kanał prawy,
całkowicie, jak widać, wycięty. Balans działa, nie przerywają kanały, nie ma trzasków, ale to bardziej sprawdzimy sobie na pomiarze sygnałem testowym. Jak widzicie, mamy około 1 W RMS, obie amplitudy równe. Teraz sobie zrobimy rzut oka na pomiary i mamy nasze pomiary. Ja może troszeczkę rozjaśnię troszeczkę ekran. Myślę, że tak wystarczy. I mamy 7000, 6000 kanał prawy, równiutko, intermodulacyjne bardzo nisko, szum niziutki, SNR jak widzicie około 80 decybeli. Zawiesił się program. No i pięknie. Zawiesił się program. Odwiesił się. Widzę, że sygnał się pojawił na wyjściu na oscyloskopie. Natomiast program jest nieżywy, także zapraszam za chwilkę. I wracamy na wizję. Także to, co mówiłem, to jest przy pomiarze 1 W RMS. Jak widzicie na widmie, analizatorze widma czyściutko. Tutaj na wysokich częstotliwościach również czysto. To też daje fajny obraz, ponieważ byśmy widzieli jakieś wzbudzenia tutaj również, jeżeli by wzmacniacz miał. A tu jest OK. Dobra, to teraz może zwiększmy sobie moc. Ja zwiększam moc do około, w tym momencie mamy 15 W RMS na wyjściu. Obciążenie oczywiście 8 ohm. No i nadal nisko. To jest poniżej 1/100. 7-8 tysięcznych. Także bardzo fajnie nisko. SNR wysoki. To może jeszcze pognajmy go troszeczkę, żebyśmy nie przesadzili. Nie wiem, jaka to będzie moc. 20 V amplitudy. Ustawimy sobie 20 V amplituda. Może inaczej, 21 V RMS w obu kanałach. Przesterowałem. Tak z ciekawości. Czyli mamy 1/100. 21 V. Dobra, to zaraz sobie obliczymy. Także przetestowany wzmacniacz. Jeszcze jedną rzecz sobie sprawdzimy. Zniekształcenia mamy równiutko oba kanały, czyli widzimy, że czyszczenie przełączników przynosi skutek, również czyszczenie przekaźnika, właściwie przekaźników. Funkcja balans działa. To może sprawdźmy sobie teraz jeszcze na 1 V 1 W RMS, ale włączmy sobie przedwzmacniacz korekcyjny. Jak widzicie, po podłączeniu przedwzmacniacza korekcyjnego nie rosną nam również zniekształcenia, także tu jest OK. Przełącznik od tonów również jest OK. Zakończmy ten pomiar z racji, że właściciel wskazywał na sytuację, że miał problemy właściwie to zauważył problemy z tonami niskimi. To zróbmy sobie taką rzecz. Sprawdźmy w takim razie, jak wygląda pasmo przenoszenia wzmacniacza. Bo to da nam pogląd na to, czy wszystko jest OK z pasmem przenoszenia wzmacniacza, czy przenosi on poprawnie wszystkie częstotliwości. Jesteśmy w trybie tone off, czyli wyłączony, tak żeby było widać skalę, OK. Czyli mamy wyłączony w tym momencie regulację barwy. I w pozycji tone off sprawdźmy sobie pasmo przenoszenia. 1 kHz, 0 dB. O, jak ładnie trafiłem. Może zagęśmy sobie pomiar troszeczkę. I w tym momencie mamy tak, 0 dB, 1 kHz. Dla 20 Hz to jest zaledwie niecałe 0,4 dB spadku. Dla 20 kHz mamy 0,05, także płaściutko do wysokich częstotliwości. Nawet przy
40 to jest nadal płasko, czyli super pasmo przenoszenia. Żeby nie być gołosłownym, sprawdźmy kanał prawy. Jak widzicie, to jest 0,3 różnicy między kanałami przy regulatorze balans w pozycji zerowej, także bardzo fajnie, bardzo zbieżnie działa potencjometr. I w kanale prawym również ta sama sytuacja, także pasmo przenoszenia jest jak najbardziej w porządku. Przyczyny tutaj niskich odtwarzańskich tonów ja bym upatrywał raczej w zanieczyszczonym przekaźniku. Włączmy sobie teraz jeszcze regulację tonów. Regulacja tonów włączona. Tu nam troszeczkę pomiar musi się stabilizować. Może nie będziemy mierzyć już pasma, bo widać, że one jest równe. Kanał prawy, kanał lewy. Mamy to samo. Delikatna różnica, ale to jest wszystko do pół decybela, więc jesteśmy równiutko z kanałami. I zobaczmy. Lecimy z podbiciem basów. Pozycja maksymalna. Rośnie nam. Pozycja minimalna. Maleje. Środek. Wysokie tony. Maksimum. Minimum. Także wszystko działa. Jak najbardziej pasmo jest liniowe zarówno w pozycji regulatora tone off, jak i tone on. Także drogi właścicielu, tutaj niedostatek basów, czyli przenoszenia niskich częstotliwości był raczej związany z zabrudzonym przekaźnikiem. To tyle, moi drodzy. Mamy komplet pomiarów. Mamy wzmacniacz przywrócony do życia. Ja sobie go potestuję jeszcze. Sprawdzimy sobie teraz jeszcze na sygnale testowym. Pozwolicie, że ja na spokojnie podepnę sobie do wyjść głośnikowych, tak aby nie zrobić żadnego błędu, i widzimy się na teście 1 kHz. I na zakończenie test z sygnałem 1 kHz. Balans, pamiętacie jak trzeszczało? Podkręćmy sobie jeszcze. Prawy, lewy. Jest cisza totalna. Selektor to wiadomo będzie działał, bo jest na przekaźnikach, także jest ok. Volume również nie trzeszczy. Tony słychać tylko moment przełączania. Podobny jest również jak włączę. Zobaczcie, włączam sygnał i wyłączam. Również jest trzask, także to jest tylko moment przełączania. Wszystko kontaktuje. Włączmy sobie jeszcze regulacje. Wysokie, cichuteńko, bas, cichuteńko. No i tyle. Także przywrócone funkcje, ustawione są te prądy spoczynkowe, także on się robi ciepły, owszem, ale nie jest gorący. W tym momencie myślę, będzie dobrze. Prądy spoczynkowe, jak widzieliście, były zawyżone zarówno w lewym kanale, jak i w prawym, co przy podwójnych parach tranzystorów na stronę mogło dawać no, taki efekt, że robił się ciepły ten wzmacniacz. Ponieważ tu radiatory, tak jak mówiłem, są według mnie troszeczkę skąpe do tej mocy wzmacniacza. Sprawdziłem również sterowanie pilotem. Pilot oczywiście ono działa. Tyle. Ja sobie jeszcze na nim pogram troszeczkę i będzie mógł wracać do właściciela. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.